Telefony komórkowe to naprawdę bardzo drogi biznes, bo potrafią kosztować m.in. 3, 4 czy nawet 7 tysięcy złotych. Przykładowo, w zależności od specyfikacji za nowego iPhone'a 13 Pro zapłacimy 5 tysięcy złotych, za Samsunga S22 Ultra blisko 6 tysięcy, a za składanego Samsunga Fold 3 nawet i 8 tysięcy złotych. Są to naprawdę świetne telefony, ale no nie każdego stać, żeby wydać 8 tysięcy na telefon. Dlatego ja w dzisiejszym odcinku pokażę Wam 5 naprawdę bardzo fajnych telefonów, które można kupić do 1000 zł. Oczywiście nie są to pełne recenzje, tylko wskazówka, za czym możecie się obejrzeć. Ja jestem Banach, tutaj jest mój Instagram, no i bardzo serdecznie zapraszam Was do tego odcinka. Oczywiście wszystkie niezbędne linki są w opisie. Pierwszy telefon, jaki mogę Wam polecić, to będzie też pierwszy Chińczyk na tej liście, czyli Redmi Note 10S. Telefon miał swoją premierę w drugim kwartale 2021 roku i jest to typowy średniak. Nie znajdziemy w nim bezprzewodowego ładowania, ale za to inżynierowie nie zapomnieli wyposażyć go w NFC, Bluetooth 5.0, Dual SIM czy naprawdę fajnie działający czytnik linii papilarnych. Ekran, jaki znajdziemy na pokładzie tego telefonu, to 6,4-calowy AMOLED o rozdzielczości 2400 na 1080. Telefon jest dostępny w różnych specyfikacjach, ale do 1000 zł kupimy taki, który ma 6 GB RAMu i 64 pamięci wbudowanej. Bardzo ważnym aspektem każdego telefonu jest bateria. Tutaj znajdziemy akumulator o pojemności 5000 mAh, który możemy naładować szybką 33W ładowarką w niespełna godzinę, a na pełnej baterii z łatwością wytrzyma cały dzień normalnego użytkowania. Smartfon pracuje na systemie Android 11 z nakładką MUI 12, a wszystko jest napędzane przez 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G95 oraz układ graficzny Mali G76MC4. Kolejnym bardzo ważnym elementem każdego smartfona jest oczywiście aparat, a znajdziemy ich tutaj sporo, bo aż 5. 4 z tyłu i jeden selfie ukryty z przodu pod łezką. Główny aparat jest wyposażony w 64-megapikselową matrycę z przesłoną f1.8. Do tego w Redmi Note 10S znajdziemy też obiektyw ultra szerokokątny makro oraz taki, który służy za czujnik głębi ostrości. Przednia kamera wyposażona jest w 13-megapikselową matrycę z przesłoną f2.5, czyli dość ciemny obiektyw, który w ograniczonym świetle sobie nie radzi za dobrze. Ogólna jakość zdjęcia jest zadowalająca, jak na ten poziom cenowy. Kolory są żywe, fokus działa dobrze i całkiem szybko. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że im jest ciemniej, tym będzie gorzej. Po lewej stronie macie pełną specyfikację tego telefonu, a ja dodam tylko tyle, że ten telefon jest dla osób, które nie wymagają mega dużo od telefonu i są świadome ograniczeń, jakie niesie ze sobą chociażby aparat czy inne podzespoły tego telefonu. Także jeżeli chcecie po prostu dobry telefon do codziennego użytku i macie 1000 zł, śmiało możecie zastanowić się nad tym telefonem. Kolejnym smartfonem, który kupimy do 1000 zł i warto go rozważyć, to jest Vivo Y33s. Jest to kolejny przedstawiciel serii Y, czyli średniaków od Vivo. To, co wyróżnia ten telefon, to mimo swojej niskiej ceny bardzo elegancki i atrakcyjny wygląd, który naprawdę może się podobać. W telefonie, jak w poprzedniku, nie znajdziemy bezprzewodowego ładowania, ale za to ponownie na pokładzie jest NFC i Bluetooth 5.0. Ekran, w jaki jest wyposażony, to 6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2400 na 1080. Telefon jest dostępny w jednej konfiguracji, czyli 8 GB RAMu i 128 GB pamięci wewnętrznej, którą możemy rozszerzyć do 1 TB przez kartę microSD. Podobnie jak w Redmi Note 10S i tutaj znajdziemy akumulator o pojemności 5000 mAh, który naładujemy z maksymalną mocą 18 W, co da nam czas ładowania na trochę ponad 2 godziny, ale za to na spokojnie wytrzyma on pełne 2 dni umiarkowanej pracy. Smartfon pracuje na systemie Android 11 z nakładką FunTouch OS 11.1 ze specjalnym dodatkiem dla graczy, jakim jest tryb Ultra Game Mode. Całość napędzana jest przez MediaTek Helio G80. W Vivo znajdziemy 4 obiektywy, 3 z tyłu i jeden z przodu na górze ekranu jako aparat selfie. Główny aparat jest wyposażony w 50-megapikselową matrycę o przesłonie f/1.8. Do tego na tyle znajdziemy dodatkowy obiektyw szerokokątny oraz jeden służący jako czujnik głębi ostrości. Przednia kamera jest z kolei wyposażona w 16-megapikselową matrycę i f/2.0. Sama jakość zdjęcia jak na ten segment cenowy jest zadowalająca. Kolory są lekko wybrane, ale w pełni akceptowalne. Jakość wideo nie odbiega od normy, jeśli chodzi o smartfony do 1000 zł. To, do czego mogę się przyczepić, to duże ziarno podczas zdjęć nocnych. I tak jak wcześniej, po lewo macie wszystkie specyfikacje tego telefonu i na szybko, dla kogo ten telefon jest, na pewno dla osób, które chciałyby sobie pograć trochę w gierki, a nie mają dużego budżetu na telefon, no bo tutaj mamy ten specjalny tryb Mode właśnie, który pozwala grać w gry i żeby była większa wydajność. No i oczywiście na pewno ten telefon nie jest dla osób, które chcą robić zdjęcia w nocy, bo tutaj, tak jak wspominałem, pojawia się dość sporo ziarna, a tak to naprawdę jest to fajny telefon do 1000 zł.
Teraz przyszła pora na coś z rodziny Samsungów, a konkretniej mówię tutaj o Galaxy M22. Jest to dość świeży telefon od koreańskiego giganta, ze średniej półki cenowej dla mniej wymagających klientów. Znajdziemy w nim wszystko to, co nam potrzebne, bo nie zabrakło NFC, Dual SIM-a, Bluetootha 5.0, czy już trochę zapomnianego złącza jack 3,5 mm. Wyposażony został też w 6,5-calowy ekran HD+, co daje niestety małą gęstość pikseli na cal, bo tylko 274, ale za to świeża obraz z częstotliwością do 90 MHz. Telefon jest dostępny w jednej specyfikacji 4 GB RAMu i 128 GB wbudowanej pamięci. Wiem, 4 GB RAMu to troszkę mało, ale jak na razie optymalizacja robi naprawdę dobrą robotę. Bateria, jaką znajdziemy w Samsungu, to 5000 mAh, czyli już taki standard, jeśli chodzi o tą półkę cenową. Naładować możemy ją z mocą 25 W, co przekłada się na trochę ponad godzinne ładowanie od 0 do 100%, a sama bateria wytrzymuje około 1,5 dnia umiarkowanego korzystania. Smartfon pracuje na systemie Android 10 z nakładką od Samsunga. Całość jest napędzana całkiem wydajnym 8-rdzeniowym procesorem MediaTek Helio G80. Inżynierowie postanowili dać nam aż 5 aparatów, 4 z tyłu i jeden ukryty w łezce z przodu ekranu. Główny obiektyw został wyposażony w 48-megapikselową matrycę z przesłoną f2.0. Do tego znajdziemy jeszcze obiektyw ultra szerokokątny do zdjęć makro oraz taki, który odpowiada za pomiar głębi ostrości. Z przodu w łezce ukryty został aparat przedni z 13-megapikselową matrycą. Jakość zdjęć i filmów jest tradycyjnie zadowalająca jak na tę półkę cenową. Największym minusem są zdjęcia oraz filmy nocne. Z racji na dość ciemny obiektyw oraz gorsze oprogramowanie w słabszych warunkach widać ewidentny spadek jakości zdjęć. Podsumowując, jest to telefon dla osób, które są mniej wymagającymi użytkownikami, np. dla dzieci czy osób starszych. Na pewno nie dla takich osób, które chcą zajmować się fotografią w jakiś taki półprofesjonalny sposób, czy chociażby hobbystyczny, bo tutaj ta jakość może Wam trochę pokrzyżować plany. Na pewno ten telefon jest też dla osób, które są świadome ograniczeń, jakie niesie za sobą korzystanie z telefonu o wartości niespełna 1000 zł. Kolejnym fajnym telefonem, który warto rozważyć do 1000 zł jest to Realme 8i. Jakiś czas temu dostałem taki telefon, czyli Realme 9 Pro. Naprawdę fajny telefon, którego recenzja już niedługo na kanale. A dzisiaj zajmiemy się jego słabszym bratem, jakim jest Realme 8, czyli kolejny budżetowy Chińczyk w tym zestawieniu. Tak jak w poprzednikach znajdziemy tutaj to, co najważniejsze w dzisiejszych czasach, czyli NFC, biometrię w postaci czytnika linii papilarnych czy Bluetootha 5.0. Wyposażony jest w 6,6-calowy ekran LCD Full HD Plus o rozdzielczości 2412 na 1080, mogący wyświetlać obraz z częstotliwością 90 Hz. Telefon dostaniemy w dwóch wersjach. W takiej, w której znajdziemy 64 GB pamięci wewnętrznej i 128 GB pamięci wewnętrznej, a w jednym i w drugim przypadku będzie to 4 GB RAMu i oba telefony kupimy do 1000 zł. Po raz kolejny w telefonie znajdziemy baterię o pojemności 5000 mAh, którą możemy naładować 18W ładowarką. Czas ładowania od 0 do 100 to około 2 godziny, a w pełni naładowany akumulator wystarczy na około 2 dni pracy. Smartfon Realme 8 wyposażony jest w bardzo wydajny procesor MediaTek Helio G96, a system, na którym pracuje, to Android 11. Tradycyjnie w telefonie znajdziemy 5 obiektywów, 4 z tyłu i jeden ukryty w takim kółeczku z lewej strony z przodu. Główny obiektyw wyposażony jest w 64-megapikselową matrycę i przesłonę f1.8. Towarzyszą mu 3 inne obiektywy, jeden szerokokątny, makro oraz jeden pełniący funkcję pomiaru głębi ostrości. Z przodu natomiast znajdziemy aparat wyposażony w 16-megapikselową matrycę i obiektyw z przesłoną 2.0. Zdjęcia wychodzą przyzwoicie, brakuje mi tu trochę koloru, ale za to HDR dodaje im trochę więcej życia. Tryb nocny jest i działa poprawnie. Podsumowując, jest to telefon dla osób, które jak zwykle wymagają trochę mniej od telefonu i nie wymagają jakichś nie wiadomo jak genialnych zdjęć i po prostu chcą mieć telefon, który nie zawiedzie ich, będą mogły sobie z niego zadzwonić, napisać na Messengerze, wysłać SMS-a, czy zrobić jakieś pamiątkowe zdjęcie z wakacji, czy po prostu jakieś pamiątkowe zdjęcie. Na sam koniec telefon z firmy, o której trochę zapomniałem, a mówię tutaj o Motorola, a konkretnie o Moto G60S. Jest to kolejny budżetowy telefon, który ma dokładnie to wszystko, co potrzeba. Jest NFC, Bluetooth 5.0, biometria, Dual SIM, czy coś, czego brakuje mi ostatnio w nowych telefonach, czyli diodę powiadomień. No i ma też jacka 3,5 mm. Wyposażony jest w 6,8-calowy ekran IPS Full HD o rozdzielczości 2460 na 1080 z całkiem fajnie odzorowanymi kolorami. Jest dostępny tylko w jednej wersji, 6 GB RAMu i 128 w pamięci wbudowanej. Oczywiście możemy ją rozszerzyć kartą microSD. Bateria, jaką w nim znajdziemy, to 5000 mAh, którą możemy naładować wyjątkowo mocną ładowarką, bo 50W w niecałe 50 minut od 0 do 100%, co powinno nam starczyć na pełne 2 użytkowania telefonu. Motorola wyposażone w zapewniający płynność i stabilność procesor MediaTek Helio G95, a system, jaki tam znajdziemy, to oczywiście Android 11. Telefon został wyposażony w 5 kamer, 4 z tyłu i jedną z przodu ukrytą w takiej fajnej łezce. Główny
Główny aparat jest wyposażony w 64-megapikselową matrycę ze światłem 1.7. Dodatkowe obiektywy to 8-megapikselowy ultraszerokokątny, 5-megapikselowy obiektyw makro oraz taki, który służy do pomiaru głębi ostrości. Z przodu znajdziemy jeden aparat o 16-megapikselowej matrycy. Zdjęcia wykonywane w dobrych warunkach oświetleniowych nie budzą zastrzeżeń, natomiast te rejestrowane tam, gdzie światło jest gorsze, niestety pozostawiają wiele do życzenia. Tak jak w przypadku poprzednich smartfonów, jest to telefon, który skierowany jest do osób, które godzą się na jego ograniczenia. Nie wymagają super wydajności, ale chcą mieć telefon, który ich nigdy nie zawiedzie, a ten telefon przynajmniej przez najbliższe 2 czy 3 lata na pewno Was nigdy nie zawiedzie. To już koniec, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję, a ja się żegnam. Do zobaczenia i pa pa!